Jeśli chcemy mówić o współczesnej muzyce, to gdzie nakreślimy jej początek? Jak weźmiesz do ręki jakikolwiek podręcznik do historii muzyki, to dowiesz się, że muzyka współczesna to ta, która powstała w XX wieku, czyli ponad 100 lat temu. Przy tym tempie rozwoju technologii nazywanie na przykład muzyki Stockhausena współczesną, daje pewien zgrzyt. Honey, I'm old. Dlatego chciałabym na ten temat spojrzeć trochę szerzej. Dużo się mówi o tym, że technologia i sztuczna inteligencja zupełnie zniszczy sztukę muzyczną. Nikt już nie będzie musiał grać czy śpiewać, bo wszystko zrobi komputer taniej i szybciej. Muzycy padną z głodu, a kultura upadnie. Czy się z tym zgadzam? Czy rzeczywiście czeka nas taka apokalipsa? Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na szkle. To, co sprawia, że muzyka współczesna jest współczesna, to przede wszystkim rozwój technologii. Ze scen na winyle, z winyli na kasety, z kaset na płyty, z płyt na portale streamingowe. Niesamowita, niemal darmowa dostępność do muzyki z całego świata o każdej porze dnia i nocy, do której nie potrzebujemy już nawet specjalnego odtwarzacza. Można zatęsknić za płytą w pudełku, ale jaka to przecież też zmiana w kwestii ekologii? Możemy zapomnieć o wysypiskach płyt albo produkcji plastikowych pudełek. Współcześnie wszystko jest dostępne w chmurze. Z rozwojem technologii zmienił się też sposób produkcji muzyki i same studia nagraniowe, gdzie wszystko zamiast na taśmy nagrywa się teraz cyfrowo. Powstały takie rzeczy jak sample, loopy, autotuny, reverby, czyli wszystko to, co współcześnie nagranej ścieżce nadaje brzmienia i to, co jeszcze nie tak dawno temu było niewyobrażalne. Impossible. Teoretycznie teraz muzykę może tworzyć każdy i wszędzie. No ale oczywiście nie każdy będzie to robić, bo oprócz technologii potrzebna jest jeszcze wiedza, doświadczenie i dobry słuch muzyczny. Trudno jednak zaprzeczyć, że teraz robienie muzyki jest dużo bardziej przystępne niż było to 20, 50 czy 100 lat temu. Najprostszym przykładem są sample, których używa się zamiast żywych instrumentalistów. Kiedyś, żeby stworzyć solo klarnetowe w utworze, to musiałbyś 10 lat uczyć się grać na instrumencie, żeby nagrać taką melodię. Kiedyś tak? Teraz nie musisz, bo możesz to zrobić na keyboardzie. Ale to wcale nie sprawiło, że klarneciści nagle wyginęli. I to też wcale nie oznacza, że w ten sposób można wszystkich zastąpić. Niektóre style muzyczne zawsze będą potrzebowały żywych instrumentalistów, a w innych brzmienie będą robiły właśnie te cyfrowe rozwiązania. I to nie sprawia, że jedne są gorsze od drugich. Zmieniają się środki, a wraz z nimi zapotrzebowania i twórców, i odbiorców. Można oczywiście demonizować cyfrowe brzmienie albo zbyt dużą dostępność do tworzenia muzyki, ale nagle możliwość stworzenia utworu, którego w inny sposób nigdy byś nie mógł zrealizować, nie brzmi już tak strasznie, prawda? Bo w gruncie rzeczy technologia sama w sobie zła nie jest. To, co jednak na pewno robi ona ze sztuką, a raczej to, co ludzie robią sztuce technologią, to przyspiesza jej realizację. Wszystko musi być szybko i tanio. I w dużej ilości. Earth is a mess, y'all. Sztuka to proces. Często długi i pokręcony. Są okresy, kiedy wena twórcza rozsadza ci mózg, a są i takie, gdzie przez pół roku nie jesteś w stanie napisać ani jednej dobrej nuty. Mówię o tym, ponieważ ważnym elementem pracy muzyka jest wydawanie albumów muzycznych. Zwykle jest to pewnym symbolem czegoś, co się wydarzyło w umyśle i duszy artysty. Czymś, co potrzebuje czasu. A współcześnie tego czasu na robienie sztuki jest coraz mniej. Żeby zaistnieć jako muzyk w umyśle odbiorcy, trzeba nie tylko grać koncerty, ale przede wszystkim być stale obecnym w social mediach i na portalach streamingowych. Tak jak wspomniałam, dużo i szybko. I tak mamy kontrowersyjną wypowiedź CEO jednego z najważniejszych portali muzycznych. Portalu, na którym musisz umieścić swoją muzykę, zamiast sprzedawać nagrania w tradycyjny sposób. Nawet, jeśli zarobisz na niej dosłownie kilka groszy, o ile w ogóle. Portalu, na którym przy obecnej technologii i dostępności do informacji musisz być, bo bez dobrego pozycjonowania nie masz szansy się przebić. I tak, ktoś, kto odpowiada za twoje muzyczne być albo nie być, mówi: jest tu błąd narracyjny połączony z faktem, że oczywiście niektórzy artyści, którym w przeszłości się powiodło, mogą nie radzić sobie dobrze w tym przyszłym krajobrazie, w którym nie można nagrywać muzyki raz na 3-4 lata i myśleć, że to wystarczy. Dzisiaj artyści, którzy to robią, zdają sobie sprawę, że chodzi o stworzenie ciągłego kontaktu z fanami. Chodzi o włożenie pracy, o opowiadanie historii wokół albumu i o utrzymanie ciągłego dialogu z fanami.
Naprawdę uważam, że ci, którym nie wiedzie się dobrze w streamingu, to głównie ludzie, którzy chcą wydawać muzykę w sposób, jaki była wydawana kiedyś. I jest to niestety smutna prawda, z którą muzycy muszą się zmierzyć, ponieważ muzyka została uwięziona w korporacjach i przynosi profit tym korporacjom, no to stała się już nie wyrazem artystycznym, ale produktem. Produktem, który trzeba sprzedać, no chociaż najczęściej bez udziału twórcy. Ponieważ muzyka dzięki nowoczesnym technologiom jest łatwiejsza do zrobienia, no to stała się mniej wartościowa. W pojęciu globalnym oczywiście. A ponieważ jest ogólnodostępna i tania, no to mało kto ją docenia. Rozmawiałam kiedyś ze znajomą, która była kompletnie poza światem artystycznym. Chciałam ją zabrać na koncert, który był płatny. Niedużo, tam 20 zł. Powiedziała, że nie rozumie, po co miałaby płacić za koncert, skoro może sobie puścić nagranie z YouTube'a, a poza tym są knajpy, gdzie grają muzykę na żywo, a można przy tym jeść i rozmawiać. I do tego wszystkiego doszła nam jeszcze sztuczna inteligencja. We're all gonna die. AI, które spędza sens powiek wielu artystom, wzbudza ogromne kontrowersje, a jednocześnie podbija rynek i jest szeroko wykorzystywane przez wszystkich. Przykład? Po zrobieniu researchu do tego odcinka mam już wyłącznie reklamy aplikacji, w których wszystko może za mnie zrobić AI. Pisać, komponować, nagrywać, montować, miksować, wiecie. Kupując to narzędzie AI w minutę przygotujesz nowy wakacyjny hit, albo nie musisz umieć grać, AI zrobi wszystko za ciebie i tak dalej. Sztuczna inteligencja jest niesamowita i przerażająca zarazem. Nie tylko przez swoje możliwości, ale przede wszystkim przez tempo, w jakim się rozwija. Już 5 lat temu można było generować utwory, ale były one tak złe, że się nikt nimi nie przejmował. A teraz? AI może stworzyć dowolny utwór w dowolnym stylu za pomocą kliknięcia. I to taki, który nie brzmi źle. Można się bardzo łatwo nabrać i uwierzyć, że jest to normalnie nagrany utwór. To, jaki skok technologiczny się tutaj wykonał, jest imponujące i niepokojące jednocześnie. Taki przykład z innej beczki. Ostatnio bawiłam się czatem GPT, który pisał mi wiersze w różnych stylach, w tym horror à la Leśmian na temat kurczaków. Fenomenalny! Kompletnie bez sensu. Ale masowy słuchacz raczej by tego nie zauważył. Oczywiście da się usłyszeć różnicę między ludzką muzyką a muzyką sztucznej inteligencji. Tak samo jak da się rozróżnić tekst napisany przez AI. Dlaczego? Głównie dlatego, bo nie ma tam prawdziwych emocji, ale AI, nie odczuwając ich, potrafi manipulować nimi trochę w taki sposób, jak to robią psychopaci. Bardzo łatwo w nie uwierzyć, ale mimo wszystko jest to jeszcze możliwe do wykrycia. Pytanie jak długo, bo ta technologia rozwija się w tak ekstremalnie szybkim tempie, jest coraz doskonalsza, i niedługo pewnie zacznie sobie radzić i z tym problemem. Pytanie, czy to źle? What? Hold up. Muzyka zawsze ma jakieś zadanie, więc jeśli zostanie ono zrealizowane w taki sposób, to dlaczego mielibyśmy z tym walczyć? Przecież cel każdej maszyny to pomóc człowiekowi i przejąć część wysiłku po to, żeby uprościć i przyspieszyć pewne rzeczy. Innymi słowy, żeby było łatwiej, szybciej i lepiej. I tak jak przy każdej nowej technologii, pewne zawody przestają istnieć. Fabryki też kiedyś wypchnęły rzemiosło. Czy komuś z Was kiedyś przyszło do głowy, że potrzebuje usług snycerza albo bednarza? Tak samo druk Gutenberga zakończył ręczne przepisywanie ksiąg, ale chyba nie była to najgorsza zmiana, nie? Tutaj jednak przy AI mamy jeszcze jeden aspekt. Strach przed technologią. Powstało tak dużo książek i filmów na ten temat, że nic dziwnego, że z założenia boimy się przejęcia władzy nad światem przez sztuczną inteligencję. Niektórzy się boją, że AI zacznie wyciągać wnioski z informacji, które dostaje i zacznie samo rozwiązywać problemy, a później decydować o pewnych rzeczach. Chciałabym Wam tylko przypomnieć, że wynalazków, które wywołały podobne reakcje, to w historii świata mieliśmy całkiem sporo. Najprostszy przykład to samochody. Przecież jak pojawiły się w Wielkiej Brytanii, to ludzie się tak bali o swoje bezpieczeństwo, że chociaż jeździły jakieś 5 km na godzinę, to wprowadzili coś takiego jak Red Flag Law, gdzie przed autem musiał biec jakiś gość z czerwoną flagą i wszystkich ostrzegać, że jedzie samochód. Fear is the path to the dark side. Z drugiej strony, oczywiście, technologia zawsze niesie za sobą ryzyko jej negatywnego wykorzystania. Tak było w przypadku dynamitu czy rozbicia atomu. Ale znowu, sam fakt istnienia bomby atomowej nie oznacza od razu, że będzie ona wykorzystana.
Ryzyko jest, ale to już zależy od człowieka, a nie od bomby. I tak samo jest z AI. To tylko narzędzie i ważne jest, jak się go używa. Wracając jednak do głównego pytania, bo zaczęłam chyba trochę za daleko odjeżdżać z tematem. Czy sztuczna inteligencja może zastąpić artystów? Narzędzia AI nie działają jak magiczna różdżka i nie zrobią wszystkiego, przynajmniej na razie, za nas. Mam tutaj przykład z innej branży, o której w kwestii AI było nawet głośniej niż w przypadku muzyki. Niedawno miałam okazję działać przy projekcie z marką, która wykorzystywała grafiki robione przez sztuczną inteligencję. Po ich publikacji otrzymywaliśmy mnóstwo komentarzy, że powinniśmy zatrudnić grafików, a nie używać AI, że publikujemy obrazki AI, bo marka nie chce płacić grafikom i tak dalej. Nikt z komentujących jednak nie miał pojęcia, co dzieje się za kulisami, gdzie nad każdą zamówioną grafiką AI pracował grafik, i to czasem więcej niż jeden, który nie tylko generował właściwy obraz, ale później go odpowiednio dostosowywał. Nie wystarczy napisać, co chcesz i magicznie to dostaniesz. Większość tych generowanych prac to niesamowite potworki, które idą od razu do kosza. Ostatecznie praca grafika nad obrazkiem AI zajmowała więcej czasu niż przygotowanie zwykłej social mediowej grafiki. Więc po co było to w ogóle robione? Chodziło o styl, którego nie dało się osiągnąć w inny sposób. Oczywiście można było zatrudnić jakiegoś ilustratora, ale i bez istnienia AI nikt by tej grafiki nie przygotował, bo relacja czas a pieniądze w marketingu ma największe znaczenie. A to byłoby po prostu za drogie. W tym wypadku AI wcale nie zastąpiła pracy grafików, ale dała narzędzie do stworzenia czegoś nowego. Mówię o tym dlatego, że współpraca artysty z jakimikolwiek nowymi technologiami może przynieść nowe rodzaje sztuki, a nie niszczyć sztukę samą w sobie. Nie demonizujemy przecież Taylor Swift za to, że używa sampli zamiast prawdziwych instrumentów, tylko kochamy za styl, który prezentuje. Postęp zawsze wywołuje dyskusję o przyszłość różnych zawodów. Postępujący rozwój będzie usuwał jedno, żeby stworzyć coś innego. A jeśli ktoś przyjmie postawę nie podoba mi się nowe, chcę, żeby było tak jak wcześniej i nie zgadzam się na zmiany, to niestety w żadnej branży nie przetrwa. Jeśli natomiast taka osoba otworzy się na nowe możliwości i będzie ewoluowała razem z postępem technologicznym, to może osiągnąć sukces. Możliwość zapisywania muzyki na komputerze zamiast na papierze nie wyeliminowała kompozytorów. Pozwoliła im za to szybciej i łatwiej zapisywać swoje prace. Cyfrowa obróbka dźwięku to nie zastąpiła reżyserów dźwięku, ale za to nie muszą już ręcznie ciąć i kleić taśm. Nie sądzę, żeby muzyka AI miała zastąpić koncertujących muzyków, bo to, co ciągnie nas do ich muzyki, to nie tylko sam dźwięk, ale przede wszystkim ich osobowość, emocjonalność, to, co prawdziwy człowiek chce nam powiedzieć. Zwłaszcza teraz, w dobie tak mocno rozwiniętych social mediów, jest niesamowicie ważne dla odbiorców muzyki, żeby czuć się blisko danego artysty. Chcemy wiedzieć, co myśli, gdzie jest, jak wygląda jego salon i co jadł na śniadanie. Sam fakt powstawania muzyki nie sprawi, że będziemy jej słuchać. Trzeba też pamiętać, że same nuty, czyli partytura, to jest martwa rzecz, którą trzeba nie tylko odczytać, ale też zinterpretować. Bez tego muzyka nie istnieje. Każdy człowiek zrobi to inaczej i wykonanie każdej osoby będzie niepowtarzalne jak odcisk palców albo skan siatkówki oka. A ponieważ każdy interpretuje muzykę inaczej, to inaczej wpływa też na emocje odbiorców. Na razie AI nie potrafi tego zrobić. Im bardziej jest coś cyfrowe, tym bardziej pozbawione błędów, coraz bliższe ideału, ale też jest powtarzalne i pozbawione wyjątkowości. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie! Im więcej takiej muzyki się pojawia, tym bardziej ludzi ciągnie do tej granej na żywo, bo chcą czegoś, co jest prawdziwe, dzieje się tu i teraz i nie może zostać powtórzone. Można to porównać na przykład do szycia garnituru. Ten z fabryki, nawet najlepszej i najdroższej, nigdy nie będzie tak dobrze pasował jak ten uszyty na miarę od krawca. I zawsze ten szyty ręcznie będzie bardziej wartościowy, bo jedyny w swoim rodzaju. I co z tego, że w tym samym czasie fabryka może wyprodukować 2000 innych? Obawiać się mogą natomiast wszyscy ci, którzy tworzą muzykę komercyjną. Dżingle, reklamy, produkty. Tam rzeczywiście w tym samym czasie zamiast jednej zrobionej własnoręcznie ktoś będzie w stanie wygenerować 100 ścieżek AI. Z drugiej strony, jeśli chcemy tak płakać nad tematem, to możemy się też oburzać, że ta sama osoba wcześniej korzystała z cyfrowej biblioteki instrumentów, a wszystko nagrała w pojedynkę na keyboardzie, zamiast zatrudnić zespół żywych muzyków i nagrać coś w studiu. I wiecie,
Możemy tak w nieskończoność. I to nie chodzi o to, że bronię AI. Wręcz przeciwnie, jestem mocno sceptyczna. Ale jestem też daleka od takiego, wiecie, jednostronnego demonizowania technologii. Bo technologia sama w sobie jest imponująca. I to niezwykłe, w jak szybkim tempie się rozwija. To, co jest faktycznym zagrożeniem aktualnie, to szeroko poruszana kwestia praw autorskich. Tego, jak AI wykorzystuje utwory, uczy się na nich i używa ich później do generowania innych ścieżek. No bo jeśli ktoś może nagle sztucznie wygenerować piosenkę w moim stylu, używając mojego sztucznie wygenerowanego głosu, no to kto mnie zatrudni? I tu jest pies pogrzebany. Problem nie polega na tym, że można stworzyć coś nowego szybciej i bardziej efektywnie, ale na tym, że prace artystów są brane bez ich zgody, żeby stworzyć coś podobnego, za co pieniądze weźmie już ktoś inny. Dlatego uważam, że pytanie nie powinno brzmieć, czy AI zastąpi muzyków, tylko czy korporacje nie wykorzystają AI, żeby zastąpić muzyków. A jak będzie z samą technologią? Tego nie umiemy przewidzieć, bo rozwija się niesamowicie szybko i cały czas zaskakuje. Idealnie tutaj pasuje to, co powiedział Stanisław Lem już paręnaście lat temu. Jesteśmy troszeczkę w sytuacji człowieka, który skoczył, mniejsza o to z jakiego powodu, bez spadochronu z 50-piętrowego wieżowca. I w tej chwili znajduje się koło 30 piętra. Ktoś się wychyla i pyta, no jak tam? On mówi, na razie wszystko w porządku i leci dalej. Otóż my się znajdujemy w takiej sytuacji, tylko my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak potworne przyspieszenie nas ludzi, nie to Polaków, nie to Francuzów, wszystkich razem unosi. Także my w pewnym sensie, mając coraz potężniejsze technologie, coraz słabiej kontrolujemy kierunek, w jakim one zmierzają. A wy? Co sądzicie na ten temat? Uważacie, że sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla branży artystycznej? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Widzimy się w następnym odcinku, chyba że AI mnie wygryzie. Do zobaczenia!